Dzień dobry. Zabieramy Was dzisiaj na wyprawę do Ostromecka koło Bydgoszczy. To, co za mną widzicie, to Pałac Nowy. Będzie jeszcze stary i myśliwski. A co poza tym? Poza tym kolekcja fortepianów, kolekcja słów, a także dramatyczna historia dwóch braci po dwóch liniach frontu i hrabianka Bnińska z nieślubnym dzieckiem. Zapraszamy. Zaledwie kilkanaście kilometrów na wschód od centrum Bydgoszczy, po drugiej stronie Wisły, znajduje się jedno z najbardziej malowniczych i niedocenianych miejsc regionu kujawsko-pomorskiego – zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku. Kompleks położony jest na wysokiej skarpie wiślanej, w naturalnym krajobrazie Doliny Wisły, z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie bardzo blisko dużej aglomeracji. To miejsce, gdzie architektura, zieleń i przestrzeń krajobrazowa tworzą spójną, harmonijną całość. Na terenie rozległego kilkudziesięciohektarowego parku krajobrazowego znajdują się dwa pałace. Pałac Stary, kameralny, barokowy, usytuowany bliżej skarpy i ogrodu tarasowego, i Pałac Nowy, większy, klasycystyczny, pełniący dziś funkcje reprezentacyjne i użytkowe. Park otaczający pałace to kompozycja inspirowana ogrodami angielskimi i włoskimi, z alejami, tarasami, polanami widokowymi i naturalnymi osiami krajobrazowymi otwierającymi się na Dolinę Wisły. Cały teren sprzyja spacerom, fotografii i wydarzeniom plenerowym, a jednocześnie zachowuje spokojny, niemal rezydencjonalny charakter. Dziś Ostromecko to nie tylko zabytek architektury, ale również ważne miejsce życia kulturalnego regionu, przestrzeń koncertów, wystaw, spotkań i wydarzeń artystycznych, które przyciągają zarówno mieszkańców Bydgoszczy, jak i gości z całej Polski. To miał być, wiecie, zwyczajny film. Przychodzimy, oglądamy piękne wnętrze, opowiadamy historię pałacu, wyciągamy 2-3 brudy z życia dawnych właścicieli, i jest filmik. Natomiast, no niestety to się nie uda, bo spotkaliśmy pana Andrzeja Gawrońskiego, koordynatora zespołu pałacowo-parkowego w Ostromecku, który nas zachwycił swoją wiedzą, swoją erudycją i sposobem opowiadania. I już wiemy, że nasz scenariusz możemy podrzeć, wyrzucić i oddać głos osobie, która 14 lat pracuje tutaj, zna na wylot każdy kącik i chętnie dzieli się tą wiedzą. Panie Andrzeju, dzień dobry. Witam Panią bardzo serdecznie. Cieszę się, że doszło do naszego spotkania. Może zacznijmy od historii bardzo pokrótce, bo zespół pałacowo-parkowy, jak sama nazwa wskazuje zespół, to są dwa pałace. W zasadzie 3. O, W Ostromecku na początku tak naprawdę, jeżeli mówimy o średniowieczu, bo myślę, że nie ma sensu sięgać dalej, był zakon krzyżacki, który te tereny otrzymał. Przez kilkaset lat Ostromeckiem zarządzali krzyżacy. Tak naprawdę pierwsze wzmianki o Ostromecku to był rok 1222. No a później pojawiła się rodzina Mostowskich, która na pięknej skarpie, malowniczej skarpie nieopodal Wisły zbudowała przepiękną rezydencję. Przypomnijmy, ten Pałac Stary w stylu saskiego rokoka mógł rzeczywiście bulwersować. Zresztą mieszkańcy okoliczni zarzucali Mostowskiemu, że zadziera nosa, mówiąc tak trochę kolokwialnie. W czasach Mostowskiego to Ostromecko bardzo mocno poszło do przodu, bo on miał takie pomysły jak na tamte czasy odważne, no i chciał doprowadzić do tego, że Ostromecko zyska prawa miejskie. Robił wszystko, by tak się stało, jednocześnie w genialny sposób zadłużając ten majątek. No i ten majątek po pewnym czasie dostał się w ręce gruziąckiego kupca Szejnborna, który akurat był na etapie takim, że miał mnóstwo pieniędzy. no my już jesteśmy w tym momencie w czasie... Początku XIX Tak jest. wieku. I rzeczywiście Ostromecko w czasach Szejnbornów było majątkiem, który doskonale sobie tutaj radził. Nie? I potem poprzez małżeństwa... Córka Szejnbornów wyszła za mąż za jednego z kolei z Alvensleybenów. To jest też ciekawa arystokratyczna rodzina. No i Alvensleyenowie z Szejnbornami zarządzali tutaj Ostromeckiem. II wojna światowa minęło. Jesteśmy w okresie szaroburym perelowskim.
I tutaj dzieją się rzeczy straszne. Pamiętajmy o tym, że gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby do naszej sali balowej wstawić 10 jałówek, to już byśmy nie rozmawiali w tym momencie, tak? Na każdym kroku powtarzam, że gdyby nie szkoła, ten zakład dla niesłyszących, to tych pałaców by już nie było po prostu. Oczywiście warunki były tutaj fatalne. Panie Andrzeju, to proszę mi powiedzieć, co się musiało zadziać, że te wnętrza w tej chwili wyglądają tak. Pomysł na takie Ostromecko-Podmiejskie Centrum Kultury i rezydencję artystyczną to był pomysł Andrzeja Szwalby. Natomiast on dotyczył Pałacu Starego. Umiejscowił tam kolekcję historycznych fortepianów, którą zaczął tworzyć w latach 70., natomiast stworzył tę doskonałą kolekcję 200 dzieł sztuki, które można było w Starym Pałacu oglądać. Natomiast jeśli mówimy o nowym pałacu, no on został przejęty w latach 90., bodaj w 96 roku przez władze miasta, które tak naprawdę uratowały to miejsce, no bo gmina Dąbrowa Chełmińska, na terenie której znajdujemy się, nie poradziłaby sobie z całą sympatią do gminy. W życiu by sobie z tym po prostu nie poradziła. I w pewnym momencie od lat kupowaliśmy różnego rodzaju artefakty, meble, wyposażenie, dywany. Oczywiście to wszystko kosztowało dużo pieniędzy, natomiast wydaje mi się, że ten efekt finalny no jest naprawdę niezły. Wydaje mi się, że to jest miejsce przede wszystkim przyjazne i naszym założeniem jest to, że nasi goście to nie są nasi klienci, to są nasi goście, muszą się tutaj czuć dobrze. Czy kilka zdań byłby Pan uprzejmy opowiedzieć o miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy i o kolekcji, która nas tutaj otacza? To jest wystawa, która dotarła do nas, o ile można tak powiedzieć, stosunkowo niedawno, bo w tym roku, przy okazji Nocy Muzeów. Okay. Są prywatne zbiory profesora Dariusza Markowskiego. To jest wystawa, która pokazuje, można powiedzieć, najlepszych polskich artystów, malarzy, rzeźbiarzy z Konstantem Laszczką na przykład na czele, ale też sytuacja, w której za moimi plecami, jakbyśmy sobie tak popatrzyli, mamy Malczewskiego, mamy Gierymskiego, Aksentowicza, Weissenhoffa, Weissa, Wyczółkowskiego w końcu. No, to już jest poważna historia. Aranżowały to plastyczki Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, pani Bożena Januszewska, pani Marta Wiśniewska, pani Ewa Miller, pani Justyna Gongała. Tutaj było przy tym bardzo dużo pracy. Natomiast efekt, no to jest taki efekt wow. Po takiej dawce historii i dzieł sztuki Małgorzata ruszyła dalej, by zajrzeć w mniej oczywiste pałacowe zakamarki Ostromecka. Jednym z nich była sala akordeonów, wyjątkowa kolekcja instrumentów pochodzących z bydgoskiej fabryki akordeonów. To właśnie tutaj znajduje się szczególny eksponat, akordeon o numerze seryjnym 001, z którego muzeum jest szczególnie dumne. Następnie w towarzystwie naszego gospodarza Małgorzata ruszyła do buduaru kobiecego, pełnego elegancji i detalu. Zgromadzone tu elementy wyposażenia, stroje i archiwalne fotografie pozwoliły zajrzeć w bardziej prywatny, intymny świat mieszkanek pałacu i dopełniły opowieść o życiu w Ostromecku. Z buduaru kobiecego pan Andrzej poprowadził Małgorzatę bez słowa sprzeciwu do pokoju męskiego, w którym zgromadzono przedmioty związane z codziennym życiem dawnych właścicieli Ostromecka. Wśród odzieży i osobistych artefaktów uwagę przyciągnęło pianino, instrument wyprodukowany w bydgoskiej fabryce fortepianów, będący świadectwem lokalnego rzemiosła i muzycznych tradycji miasta. Małgorzata, znana z wrażliwości na muzykę i dźwięk, zaintrygowana pianinem zauważonym w pokoju męskim, ruszyła dalej do sali, w której pan Andrzej przybliżył historię bydgoskiej produkcji fortepianów i pianin. W tej stylizowanej pracowni zwanej składem Sommerfelda można zobaczyć z bliska zarówno elementy mechaniki, jak i gotowe instrumenty, takie jak te, które dawniej powstawały w zakładach Sommerfelda oraz innych bydgoskich producentów. To miejsce jest hołdem dla dawnego przemysłu muzycznego miasta, jego ludzi, ich pracy i kunsztu, które współtworzyły muzyczną tożsamość regionu. Kolejny etap zwiedzania prowadzi nas do pokoi gościnnych i hotelowych.
które pałac udostępnia dziś swoim gościom. Do Małgorzaty i gospodarza dołącza pani Marta, a dalsza wędrówka pałacowymi korytarzami przebiega już w swobodnej, żartobliwej atmosferze ze swadą, anegdotami i opowieściami snutymi z wyraźnym przymrużeniem oka. Goście muszą wiedzieć, że jesteśmy też obdarzeni nie tylko urodą, ale poczuciem humoru. Dziękuję. Gospodarze zaprezentowali nam standard, w jakim pałacowi goście mogą spędzać swój pobyt. Od wygodnych pokoi i łazienek po balkon z pięknym widokiem, który skutecznie weryfikuje, jak bardzo ktoś naprawdę spieszy się do domu. Czy jest związana z tym pałacem jakaś legenda, jakiś duch, jakaś biała dama? Czy mamy tutaj może nie trupa w szafie, ale jakąś białą damę? Proszę pani, mamy taką tajemnicę. Niestety nie mogę pani o tym powiedzieć, bo nie byłoby już to tajemnicą. Panie Andrzeju, ale podobno to wy tutaj na strychu jakieś skarby skrywacie. U nas na strychu, na który w tej chwili pójdziemy, wylądowało stado 8 000 sów. Po tej wizycie pani życie już nie będzie takie samo. Tym bardziej idźmy. Może pani sobie tutaj zadzwonić, Dobrze, tak zrobię. ale mocno. Na poddaszu Pałacu Nowego w Ostromecku, w miejscu, które samo w sobie ma atmosferę sekretnego strychu, powstała ekspozycja Chuchuczny Strych, oparta o kolekcję Eriki i Norberta Böse. To oni przez około 50 lat gromadzili sowy w najróżniejszych formach i z najróżniejszych miejsc, a później postanowili przekazać swój zbiór Bydgoszczy, tak aby żył dalej jako wystawa dostępna dla zwiedzających. Jak wynika z opowieści naszego gospodarza, Norbert Böse był urodzony w Bydgoszczy i w dorosłym życiu pełnił funkcję burmistrza w Niemczech, a kolekcję budował razem z żoną jako długofalową pasję. W praktyce to oznacza, że dar nie jest tylko zbiorem przedmiotów, jest także opowieścią o życiu, podróżach, przyjaźniach i ludziach, którzy te sowy podarowywali. Co ważne, darczyńcy przekazali nie tylko kolekcję. Według informacji otrzymanych od pana Andrzeja wynika, że państwo Böse dołożyli także 30 000 euro na aranżację nowego miejsca ekspozycji. To bardzo konkretny element historii, który pokazuje, że nie chodziło tylko o oddanie rzeczy, tylko o stworzenie profesjonalnej, trwałej wystawy. Wystawa to około 8 000 sów wykonanych z mnóstwa materiałów, m.in. drewna, szkła, metalu, ceramiki, papieru czy plastiku. Są to figurki, drobne rzeźby, dekoracje, przedmioty użytkowe, a także formy bardziej artystyczne. Wrażenie robi nie tylko skala, ale i różnorodność. Jedna sowa potrafi być żartem, inna pamiątką z podróży, jeszcze inna ma wartość sentymentalną albo kolekcjonerską. To świat przedstawiony przez ludzi, sowy jako motywy w kulturze, rękodziele i design. Ze strychu pałacowymi zakamarkami Małgorzata trafiła do kolejnego niebanalnego pomieszczenia. Czyli mamy, słuchajcie, sowy też dla dzieci. To jest to pomieszczenie, o którym pan Andrzej mówił, tak? Tak, to jest pomieszczenie, w którym bawią się dzieci czasami. I polecamy jakby to naszym gościom, którzy mogą skorzystać z naszej kuchni, odpocząć od swoich dzieci, a dzieci mogą odpocząć od rodziców, spędzając miejsce w takiej akurat aranżacji. Tutaj wszystko oczywiście kręci się wokół słów. Piękne są te tapety pokazujące ten las. Te gałęzie też to są gałęzie z naszego parku w Ostromecku, jak pani się pewnie domyśla.
Miejsce fajne, ciekawe, jest oczywiście pianino, no bo nie może zabraknąć No bo tutaj. jakże, żeby tutaj bez pianina. Zabraknąć pianina. Są kolejne setki, jak nie tysiące słów, bo ta kolekcja to nie tylko figurki słów, tak? To też To pluszaki także są. pluszaki, to także puzzle, to także książki, to także kolorowanki. To wszystko, co związane jest z sowami i rzeczywiście zdarzają się tutaj dzieci, które po prostu siedzą i z zapałem kolorowują jakieś historie. Jasne. No na przykład proszę popatrzeć na te piękne podkładki. O, proszę Piękne, bardzo. piękne, Panie Andrzeju, piękne podkładki. Piękne podkładki. Żebyście Państwo tylko sobie nie pomyśleli, że tylko muzeum, przepiękne wnętrze, ale to również użytkowe wnętrze. I tutaj właśnie mamy kawiarnię i restaurację, która jest w tak niesamowitym anturażu, po prostu tak niesamowite miejsce z kasetonem. Cudownie, naprawdę wygląda to zjawiskowo, przepięknie i zachwycające. Zachwyt Małgorzaty był w pełni uzasadniony. Kawiarnia, miejsce bardzo kameralne, w którym pałac pokazuje swoje spokojniejsze, codzienne oblicze. Stylowe wnętrze, klasyczne meble i detale architektoniczne tworzą przestrzeń sprzyjającą chwili wytchnienia. Stąd płynnie przechodzimy do restauracji mieszczącej się w reprezentacyjnych salach pałacu. To tutaj historyczna architektura spotyka się z funkcją współczesną. Elegancki wystrój, dekoracyjne ściany i starannie dobrane wyposażenie przypominają, że dawniej była to przestrzeń spotkań i wspólnych posiłków. Dziś zaś wciąż pełni podobną rolę. Idąc dalej, mijamy główny hol z kominkiem, jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc pałacu. Kominek otoczony klasycznymi detalami i dawnymi portretami buduje atmosferę reprezentacyjnego wnętrza i stanowi wyraźny punkt orientacyjny na trasie zwiedzania. Opuszczając wnętrza restauracyjne, wchodzimy do westybulu, a pan Andrzej co rusz podrzuca Małgorzacie ciekawostki o pałacu, smaczki, które dla miłośników historii, architektury i sztuki są po prostu nie do pominięcia. A chcieliśmy przypomnieć tutaj postać najważniejszego pruskiego architekta XIX wieku, człowieka, który tak naprawdę zaprojektował 3/4 Prus. Jego takim opus magnum za to uważane jest Nowy Odwach w Berlinie, ale też co ciekawe, niewielu bydgoszczan zdaje sobie sprawę z tego, że w Bydgoszczy zaprojektował Urząd Wojewódzki. To jest człowiek, który był nieprawdopodobnie płodny, współpracował z takim innym, równie ważnym twórcą. Tym razem mówimy tutaj o architekcie krajobrazu, czyli o Lenné, i wiemy o tym, że park, przynajmniej ten park z początku XIX wieku, kiedy był zakładany przy okazji, kiedy Szejnbornowie przejęli Ostromecką, projektował ten park. Natomiast my nie mamy do końca takiego przekonania, że ten pałac został zaprojektowany przez Szinkla, ponieważ nie mamy tak naprawdę dokumentu, który by to pokazywał. Stąd naturalnie trafiamy do serca rezydencji, czyli sali balowej w Pałacu Nowym w Ostromecku. To najbardziej reprezentacyjne wnętrze pałacu, przestronne, pełne światła, z eleganckimi proporcjami, dekoracyjnymi sztukateriami i parkietem, który pamięta czasy balów i wielkich uroczystości. Dziś sala żyje kulturą. Odbywają się tu koncerty kameralne, recitale fortepianowe, występy muzyki klasycznej i jazzowej, a także wydarzenia artystyczne i spotkania, które sprawiają, że historyczna przestrzeń wciąż pozostaje miejscem żywej sztuki.
Schodząc w dół do piwniczych przestrzeni pałacu, trafiamy do miejsca, które jeszcze do niedawno tętniło życiem codziennym rezydencji – historycznej kuchni pałacowej. To autentyczne pomieszczenie zachowane z oryginalną posadzką i wyposażeniem, w tym kuchenką węglową z pierwszej połowy XX wieku. W tej piwnicznej kuchni, dziś pełnej klimatów i artefaktów, można zobaczyć narzędzia i naczynia świadczące o intensywnej pracy, która się tu kiedyś odbywała. Od przygotowywania dań dla domowników i gości pałacu, po ich składniki i akcesoria używane w codziennym gotowaniu. W końcu trafiamy do pomieszczenia, które przenosi nas w mniej oczywisty, ale niezwykle ciekawy wątek historii Ostromecka. Opowieść o tutejszej wodzie mineralnej i czasach, gdy miała ona swoje szczególne znaczenie. Ponieważ moja pierwsza praca to właśnie naprawdę 100 metrów stąd. PM Mineral Ostromecko, w związku z czym ważna i zawsze zostaje do niej pewien sentyment i doskonale pamiętam właśnie butelkowanie wody w Ostromecku. Źródło wody mineralnej, zwane dalej źródłem Marii, na cześć właścicielki Ostromecka, odkryta została pod koniec XIX wieku. Tak jak tutaj widzicie Państwo, eksploatacja na skalę przemysłową to 1894 rok. Na pomysł wpadł Albrecht von Alvensleben. Dzierżawcą zakładu po I wojnie światowej był Edmund Niedzielski z Bydgoszczy. No i tutaj stąd na etykietach obok nazwy Ostromecko pojawiła się nazwa Bydgoszcz. Mówi się o tym, że tak naprawdę tę wodę można było pić w całej Europie. Małgorzata opuściła Pałac Nowy, ruszając Aleją Parkową w stronę Pałacu Starego, spokojnym przejściem, które naturalnie prowadzi nas do kolejnego rozdziału tej historii i zaprasza do odkrywania jego wnętrz. Pałac Stary otwiera przed nami zupełnie inną opowieść. Opowieść o dźwięku. To właśnie tutaj zgromadzono wyjątkową kolekcję pianin i fortepianów, instrumentów, które przez lata towarzyszyły codziennemu życiu, koncertom i domowej muzyce. Przewodnik poprowadził Małgorzatę przez wystawę, odsłaniając historię instrumentów, ich brzmienia i ludzi, którzy nadawali im głos. To tu, w tym pomieszczeniu, zaczyna się zwiedzanie kolekcji historycznych fortepianów imienia Andrzeja Szwalbego, jednej z 3 tego typu kolekcji w Polsce, drugiej pod względem wielkości, ale istotnej na mapie Polski z tego powodu, że część instrumentów jest odrestaurowana, co w przypadku kolekcji historycznych instrumentów nie jest aż takie oczywiste. Często te kolekcje w sensie muzycznym są martwe, instrumenty często nie grają, zdobią tylko wnętrza, prawda, są elementem wystroju. Natomiast my możemy pochwalić się przed naszymi gośćmi brzmieniem tych instrumentów. Zwracamy uwagę na różnice, jakie są w tym brzmieniu, na przykład konstrukcji, które pochodzą z początku XIX wieku, a tych, które pochodzą z końca XIX wieku, bo to są kompletnie różne historie inne. Małgorzata ma wyjątkowe szczęście do przewodników. I tym razem pan Paweł, dysponując ogromną wiedzą, w pasjonujący sposób przybliża historię, pochodzenie i detale zgromadzonych instrumentów, by w punkcie kulminacyjnym pozwolić im przemówić i zaprezentować brzmienie jednego z nich. Znajdujemy się w salonie Zygmunta Noskowskiego. Wiemy, że instrument należał do samego Zygmunta Noskowskiego, znanego pedagoga i kompozytora. Kojarzymy wszyscy takich kompozytorów jak Karol Szymanowski czy Mieczysław Karłowicz. To był właśnie nauczyciel tych znanych młodopolskich twórców. Małgorzata przemierza kolejne salony Starego Pałacu, wypełnione znamienitymi instrumentami, wsłuchując się w barwne i pełne detali opowieści pana Pawła.
Historie, które prowadzą coraz głębiej w świat dawnych dźwięków i ludzi, dla których muzyka była czymś znacznie więcej niż tylko tłem codzienności. Przykładowo, mamy coś takiego jak kapela janczarska, czyli system takich dzwonków, które służyły nam do tego, żeby grająca osoba mogła sobie po prostu zaakompaniować, uzupełniając swoją grę jakimś akcentem rytmicznym, prawda? Tak, i to miało służyć też gdzieś jakiejś rozrywce, zabawie. Na piętrze Starego Pałacu znajdują się gabinety poświęcone pamięci wybitnego animatora kultury Andrzeja Szwalbę. Wnętrza wypełnione przedmiotami bezpośrednio związanymi z jego życiem, takimi jak osobista torba czy laska, a także kolekcją obrazów, którą zamówił i którą pragnął pozostawić właśnie tutaj, czyniąc z tych sal intymną opowieść o jego pracy, pasji i twórczości. Pobyt w zespole pałacowym w Ostromecku, zarówno w Pałacu Nowym, jak i Starym, układa się w spójną opowieść o historii, sztuce i dźwięku, pokazując to miejsce jako przestrzeń, w której przeszłość wciąż żyje i naturalnie spotyka się z kulturą współczesną. Jeżeli nie mieliście pomysłu na taką sobotnio-niedzielną wycieczkę, to już macie. Przybywajcie do Ostromecka. Będzie historycznie, będzie muzycznie i będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Zapraszamy.